Witajcie na następnej wyprawie. Dziś przygotowaliśmy dla Was coś, za czym tęskniliście, czyli esencję czystego urbexu. Udamy się do opuszczonej amerykańskiej wioski, gdzie do dziś dnia można znaleźć wiele ciekawego wyposażenia. Tak więc zapraszam Was na urbexowy powrót do przeszłości i zaczynamy wyprawę. Podział sprzętu, furka zostawiona tutaj. Echo w tle robi autostrada, która jest tam u góry i która też w sumie zapoczątkowała, że upadła ta wioska, ale teraz tak, już dokonaliśmy przed chwilą podziału i dwie osoby idą w tę stronę, biorą lewą, prawą stronę, tutaj są te domy, a Kondziu idzie tam w górę. Pa. Samo to, że ta wioska została jakby wyludniona właśnie przez tą kopalnię i przez tą autostradę, ale tak śmiechem, żartem, tu jest taki hałas, że tym mieszkańcom zrobili to na rękę, że tu nie mieszkają, bo rzeczywiście non-stop jest huk, więc no kurde, no świra można by było dostać mieszkając przy autostradzie. Non-stop jest hałas, a jesteśmy tu, nie wiem, no tyle co przejechaliśmy, kilka minut tak naprawdę. Dobra, trzeba wejść do któregoś z domu jakoś przez te krzaki. Postaram się tam gdzieś wejść, choć na razie przez te chaszcza przechodzić to tak średnio, a są jeszcze duże i nie wiem, jakie dziwne stwory mogę spotkać w takiej puszczy. To osiedle, z tego co wyczytaliśmy, to powstało pod koniec XIX wieku właśnie dla górników. Się tak jakby miksowało, nie? Że ci co pracowali w kopalni mieszkali tutaj, później jak ktoś kończył robotę, to się wyprowadzał stąd i pewnie finalnie jak już się kończyła robota, to po prostu już nie chcieli inwestować tutaj w te budynki, więc po prostu zawinęli to wszystko. Pierwszy domek. Trzeba tylko patrzeć pod nogi, aby nie wpieprzyć sobie czegoś do nogi, ale też i dziękuję. Ale też nie spaść piętro niżej, bo te wszystkie domy są zrobione z takiego, powiedziałbym, gównolitu troszeczkę i wcale nie są duże. Zobaczcie, to są malutkie domki. Tu była kuchnia, jeszcze taki zlewozmywak jakby w komplecie, co nie? Z wyposażeniem. Kuchenka gazowa. A, tutaj był kibelek. Malutki prysznic. Kibelek. Tutaj wyjście na ogród. I tam pewnie słyszycie autostradę, obwodnicę właśnie w tle. Nawet ją widać, o, tu kawałek mostu. Natomiast jest wejście na górę? Jest. Ale ta klatka schodowa wygląda obłędnie. Jak ta farba się tak połuszczyła. Trzeba tylko rzeczywiście tu patrzeć pod nogi, bo to wszystko drewno jest. Zobaczcie, 2017 rok. O, to są te strzałki z Nerfa. Czyli jakieś dziecięce pokoje. I wbiłem do domu. Jeszcze żeby kleszcza nie było, to będzie trzeci sukces. Dobra, wejdźmy na górę. Później będę się tutaj przebijał. Najprawdopodobniej to są pustostany, ale fajnie te domki wyglądają od zewnątrz. Chociaż kto wie, może znajdziemy tu jakieś gadżety, dokumenciki albo przebite ściany na zewnątrz. Chyba córeczka miał tutaj, więc bardzo teoretyzujemy, że tutaj był pokój dziecięcy. Co my tu mamy dalej? Też jakiś pokój. Tam kolejne domy i kolejne domy, w którym są jakieś meble, więc może od domu do domu się uda coś znaleźć ciekawego. Springfest 19 kwietnia, Karen Bike Show. Czyli kurde, też nie można mówić, że zupełnie nic tu nie zostało. I wejdę tutaj. Wszystko przegniłe. Pająki. To jest jakby wejście od kuchni, czyli od drugiej strony. A, tam jest w ogóle było wejście takie dużo łatwiejsze. I zobaczcie, jak tutaj jest nisko. Ja jakbym tutaj stał,
Normalnie to bym dotykał strychu, to jest dla jakichś karów było. Co to jest? To jest telewizor? Nie mam pojęcia, co to może być. Mitsubishi. Nie, jakaś szafa grająca? Zobaczcie, są takie lampy jakby, jest lustro i to, nie wiem, może rzuca jakiś hologram. Jakbyście wiedzieli, co to jest, to dawajcie znać. No ja czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałem. Taki wielki, stary telewizor i chyba to jest jakiś po prostu telewizor rzeczywiście, ale dawajcie znać. Tu jeszcze kosiarka została. Materac. Tam na końcu tej ulicy jest jakieś przedsiębiorstwo. A dzisiaj niby jest niedziela, ale i tak mimo wszystko nie chciałbym się tam pokazywać. Następny domek, ten już większy od poprzedniego i na środku zobaczcie, co nas wita. Badland. Taki trochę szczoch, nie powiem. Tu jest jakieś fiolki w środku. Może to jakaś pompa była medyczna? Coś takiego. O, zobaczcie. Kartka urodzinowa, ale nie wypełniona. To jest kalendarz 2016 rok. Ale chcę spróbować zejść tutaj do piwnicy. Niby tak miękko, bo to ten dywan, ale powiem wam, że trochę się boję łazić po tych drewnianych domkach, bo to wszystko papierowe. O kurde, jaka bluza sztos. Islanders. Hokejowa bluza, zobaczcie. Don Must Go. Albo to jest nazwisko, Don Must Go, albo Don Must Go, nie wiem. Albo jakaś taka Ty, ona jest podpisana. Patrzcie, z autografem. Tylko przygaszę lampę. Widzicie? Tu jest autograf, ale sztos. Numer 4. Fajne znalezisko. Jakiś album jeszcze ze zdjęciami, ale zdjęcia się wylały, ale to jest creepy to wygląda. To jest kozak. Ja mam takie poczucie, że takie drewniane domy, szczególnie tutaj patrząc, że te deski to wszystko powyginane, powybijane szyby, są mniej wytrzymalsze od takich naszych typowych domów ceglanych, gdzie kurde, patrząc na to, gdzie te domy mają powyżej 100 lat, nie do końca tak jest, bo te drewno rzeczywiście może wytrzymać 10-set lat, nie? Więc po prostu to jest kwestia jakichś tam przyzwyczajeń i tego typu rzeczy. W ogóle też beka, bo jesteśmy tutaj przed Halloween, jest 11 dni do Halloween, ale nawet w opuszczonych tych wioskach, Jack O'Lantern, czy jak on się tam nazywa, te pozostałości są, więc też mamy takie urbexowe Halloween. Cyk. Co my tu mamy? O! I nawet tu trochę gadżetów zostało. Mamy telewizor, mamy kanapę. Perspektywy emerytury. Może od tego zaczniemy. Jakie tu są perspektywy na emeryturę? Finansowe zadania, datę urodzin, company pensions, kiedy będzie przechodził na emeryturę, health considerations, czyli generalnie pewnie pracownicy tej kopalni tutaj mieli opcję planu emerytalnego, co jest spoko, co od razu też im gwarantowało jakieś tam opcje, które mogli sobie poplanować. I zobaczcie, tu jest już trochę więcej gadżetów, trochę więcej rzeczy, więc tu się poprzeglądamy, może coś poznajdujemy. Tak wygląda ogólnie dach i jak po tym bym chodził, raczej drugie piętro, po tych przegnitych deskach, no to raczej no szybko spadnę. A tutaj są w ogóle jeszcze jakieś filmy. Ghost World. Oh brother, where are you? Nice dreams. Co tutaj jeszcze jest? Jakieś komedie. No ale chodźmy tam. Zobaczcie, jeszcze jaka lampa fajna leży. No i taki kącik. Tutaj kaset jest dużo więcej. The Animal. Ten film kojarzę. Nie wiem, czy wy kojarzycie też. Dawajcie znać, który z tych filmów kojarzycie. Tutaj Nine Gates,
no to kojarzę. Man of Honor też kojarzę. Jurassic World, a nie Park, czyli w miarę nowe są te filmy. Hologram. Zostawiam jak było, żeby potem nie było. O, to jest dobra komedia z Eddiem Murphym. Tam jest Scary Movie, też Mistrzostwo Świata. Kurczę, fajna kolekcja tych filmów. Jak się wystraszyłem. A to tylko ja. Myślałem, że ktoś tu stoi. Zobaczcie, tu są te słuchawki by Dr. Dre. Jakiś chyba fan tego baseballu. Bo tutaj też leżały gdzieś wcześniej jakieś metki właśnie od takich ubrań. Na Halloween, zobaczcie, jakiś był ostatni. Ile to kosztowało? $3, jakaś maska halloweenowa była. Jakieś wideo, co to jest? $3 to kosztowało. A, to jest obrus z amerykańską flagą. To są takie fiolki, pojemniki, w których są sprzedawane w Stanach leki. To na pewno kojarzycie takie motywy. Kurde, fajne, bo zawsze mówimy, że piwnice są najciekawsze. I rzeczywiście tak jest. To jest jakiś, mówię, dom kibica i świętego Mikołaja. Fragile. Tu chyba są jakieś dziecięce te obrazki, znaczy się obrazki jakiegoś zdjęcia jakiegoś dziecka, więc nie będę tego pokazywał. Dobra, wracam na górę. O, ławeczka, czyli tu z sąsiadem mogli sobie montować ekipę. On tu miał ławeczkę, tamten miał rowerek stacjonarny. No nie wiem, może handel znajdziemy w następnym budynku. Śmiesznie zrobione swoją drogą. Tu schody zrobione, więc taki idealne miejsce na składzik. Bo i tak to miejsce, które szło na zmarnowanie. Dobra, nie chcę nic podeptać. Mnie to dziwi w takich miejscach. Ja wiem, że często są pierdoły i ludzie nie chcą się przeprowadzać z czymś takim, ale zobaczcie, chemia, puszki, jakieś skrzynki narzędziowe, telewizja i tak dalej. I ludzie jakby zostawiają kupę rzeczy, nie? Więc wydaje mi się, że to traktują jako już śmieci, nie chcą tego zabierać. Ale to często wygląda tak, jakby właśnie na ostatnią chwilę wszystko spakowali te najcenniejsze rzeczy i się zawijali stąd. Ale jest Amazon, jeszcze jest jakaś wieża, spoko. No tutaj już wiele nie zostało, jak widzicie. Tutaj druga szafa. Ale powiem wam, że naprawdę fajnie, cieszę się, że znalazłem te filmy, bo można mniej więcej rozkminić, który to był okres. Jak już był Jurassic World i Scary Movie, no to sądzę, nie pamiętam kiedy to wyszło, ale jakoś tak 2000, nie wiem, stawiam 5., 10., że jeszcze to były zamieszkałe te domki. A ogólnie zostało one opuszczone, ponieważ pobliski most, który jest drewniany, był na tyle w złej kondycji, że nie mogły przejeżdżać samochody strażaków, a sama jakby ta ulica powstała i to miasteczko, jest to miasteczko jakby górnicze. No i były złoża miedzi i tak dalej, więc tutaj przybywano, ale nie były te domy takie jakby można powiedzieć na stałe, tylko bardziej chyba na wynajęcie. Przyjeżdżali tutaj górnicy, pracowali, mieszkali w takim domu. No i w momencie, kiedy przestało być to rentowne, plus kiedy nie można było przejechać przez ten most, kiedy nie mogła przejechać straż pożarna, zamknęli można powiedzieć tą ulicę, tą dzielnicę. No i teraz jak widzicie jest taka dzielnica opuszczonych domów, których naprawdę dużo zostało, a tutaj taki typowy amerykański ganek, tam z fotelikiem, tutaj takie drzwi, jak kojarzycie, takie tam przeciw komarom właśnie, zawsze były dwie pary. Na ziemi walają się filmy dla dorosłych wymieszane z Barbershop 2. Ale tu zobaczcie jedną rzecz, bo ten dom nie ma piętra, ale tutaj widać świetny przekrój, w jaki sposób są budowane domy w Stanach. Tam już jest sąsiad, to jest jakby drugi dom. Zobaczcie, są jakieś takie drewniane belki, poprzeczki i to pomiędzy jest wypełnione wełną i z przodu jest po prostu gips karton. Idziemy do sąsiada.
Jesteśmy już u sąsiada. To nawet nie jest wełna, czym oni to wypychają, tylko taka watolina. Trochę jak wkłady te do misiów pluszowych. Zobaczcie, kasety. Kurde, tu jest fajnie zostawione. Brooks and Dunn, zupełnie nie znam tej płyty, ale jakieś rock'n'rollowe płyty. Tu jest pudełko, samo to, że kasety tu są, nie? Trace Atkins, Big Time, więc tu jest jakiś Countryside. Vince Gill, Souvenirs, Diamond Trio, jakie cześki! W ogóle jaka to stylowa, lata 80. Kurde, beka. Znaczy, ja wiem, że teraz ja się śmieję, że cześki, ale kiedyś taka była moda, więc prawdopodobnie jakbym się urodził w tamtych czasach, też bym tak chodził. No ale teraz bym sam z siebie pewnie się śmiał. Kurde. I to jest dziwne, że jak jakieś rzeczy czy coś, to jakieś rzeczy osobiste, jakieś typu właśnie stare buty, bluzy i tak dalej, to pozostało, to rozumiem, ale że płyt ktoś nie zabrał, to jest dziwne. Zobaczcie, ile tego jest. Cała łazienka, tu wszystko książki, płyty, multum. Zobaczmy, jak wygląda człowiek na drugiej nagrywce, elegancko, jeszcze nie zmęczony, jeszcze przytomny. Cały czas działamy. Tam jeszcze jeden dom przed nami, więc spoczko. Ktoś idzie. A, to Konrad. Gdzieś nagle znikł. Siema. O, tutaj jest. Byłeś tu? No tutaj byłem, bo tutaj miałem się spotkać z Łukaszem. A, no to dawaj tu do mnie. Tu jest autograf. O stary. No, Tylko nie wiem czyj to, nie? Don must go. Może Dona? Nie wiem. No, jakiegoś hokeisty. Tak, to była Czyli to może być no. całkiem... Możemy to może sprzedać coś za być dobry warte, hajs. to nie? No, na pewno może tak. Dlatego zostawiamy. Oczywiście, nie liczymy takich Chodź, rzeczy. zobaczymy tutaj. Tylko stary, wiesz, trzeba patrzeć bardzo pod nogi, bo tam już tak chrupała podłoga. Ja Tutaj wiem, bo ktoś tam miał były psa. zrujnowane, już były takie, że się nie dało prosić podnieść. mi Ale się zobacz, tutaj jakaś wystraszyło. statuetka, kawałek No. jakiegoś pucharu, czyli ktoś wysportowany na pewno. Zobacz, tutaj dziecko było, wiesz? Bo zobacz, ile zabawek jest. Takie małe dziecko. Ale w wielu domach jest dużo zabawek, misiów. Tak. O Jezu, to co Ktoś tu farbę rozlał. kojarzę ze zdjęć, No. jak szukaliśmy tego miejsca i sprawdzaliśmy, co tutaj jest, znalazłem ten dom, gdzie są te wszystkie kasety, nie? Wideo. A, tego Tonego Hawka? Znaczy Fajnie. kasety wideo znalazłem, nie znalazłem Tonego Hawka, Scary Movie, Misja na Marsa, Jurassic World. Dobra, spoko. Fajne miejsce. No. Ten domek jest największym tutaj w okolicy i ma najwięcej gadżetów. Zobaczcie. Xbox One, 500 giga. Ty, to taki w sumie Tomb Raider, ta Forza Motorsport 6. To może tu są te gry komputerowe. A było to właśnie, nie wiem, no. Chciałbym to... No, tam ta fabryka. I tam stoi pick-up jakiś czarny. Kurde, weź tu się zmieść. Zobaczcie, że z Amazona jeszcze ktoś przesyłki zamawiał. O! Tone on Rampa. Rampa. Lois. To jest kombinezon taki pracowniczy. I tutaj jest nazwa firmy. A tutaj jest imię. Louis. Czyli to nie było dziecięce, tylko raczej chyba ojca, jeżeli już. Są jakieś płyty stare, ale to nie są te gry. A tu jest kolejny kombinezon techniczny. Zakładam, że pewnie... Nie, to są spodnie. Nie, to samo, też kombinezon. I też Louisa. To w ogóle jakaś siatka obciążeniowa. A, Gold's Gym, widzicie? To jest taka siatka do ćwiczeń. Tutaj są odważniki wsadzone. Ach, piwnica. Piwnica może być dobra, więc warto tu wejść. Kurde, to są piwnice w takim stylu, wiecie, jak jest huragan czy coś takiego, to ludzie się tu chowają. To jest bardziej taka ziemianka niż piwnica. Także no niewiele tu jest, więc możemy już powoli się ewakuować z tego domu, się z tej piwnicy, a właśnie wchodzić do domu. Te drzewo, nie zabiera mi kamery. A i widzicie, bo tutaj to jest na skarpie, czyli zejście jakby
można powiedzieć, że o jedno piętro i tutaj po drugiej stronie masz normalnie wyjście. Jeszcze zobaczcie płaski telewizor, więc niektóre te domy były dłużej zachowane, jak mieszkano tutaj dłużej niż na przykład ten, w którym byłem na samym początku. Oczywiście butelki po alkoholu, piec, jakimś peletem pewnie grzano. Tutaj boiler na wodę podłączony pod piec. Oczywiście dużo kaset. Śmierdzi tu bardzo. Kurde, ale kominek ktoś miał. Kominek, w zasadzie kawał komina, przecież tu jak ktoś palił, to całą wioskę mógł rozgrzać. Ale ten domek to jest taki maleństwo, tak szczerze mówiąc. Zobaczcie, na piętro nie będę wchodził, bo tutaj ewidentnie z tym piętrem spadnę. Ale to jest grill po byku, Webera, zobaczcie. Grill gazowy. Tutaj jeszcze jakieś gadżety. O kurde, sztos. No to mnie dziwi, że ktoś takiego grilla zostawił, przecież to jest kupa kasy i kupa sprzętu. Ale kto Boga temu zabroni. To co, idziemy znaleźć Łukasza i jedziemy na mościk jeszcze? No tam trzeba go pokazać, czemu ta wioska została opuszczona tak naprawdę. No to dalej. Chłopaki mieli mnie zgarnąć, ale zanim ruszą, to zdążę już do nich podejść. Przy okazji możemy zobaczyć panoramę z GoPro. Powiem wam, ta wioska była naprawdę mega klimatyczna, ale przez tą autostradę, już się powtarzam, to tutaj by naprawdę nie idzie wytrzymać. Tak jak Konrad wcześniej mówił, że jest opcja niby, że przy ruchliwej ulicy mieszkał, że się przyzwyczaił do tego, ale kurde, myślę, że to nie jest aż tak. Zobaczcie. Nie wiem, czy to słychać na kamerze, ale tu teraz na bombach ktoś jedzie, ktoś hałasuje. Masakra. Ale swoją drogą, zobaczcie, właśnie tam jest nasza furka, którą wynajęliśmy. To jest jedna z 2 albo 3, które będziemy wynajmować w Stanach. I to jest dzięki wam, kochani patroni, bo to dzięki wam właśnie stać nas na wyjazdy. Dzięki wam możemy wynajmować auta, żeby się poruszać właśnie po Stanach Zjednoczonych. A jeżeli ktoś z was chce dołączyć do Patronite'a, to link jest w opisie, a my wbijamy samochodu, jedziemy na most. Ta miejscowość nie jest na tyle duża, że musimy jeździć samochodem, ale i tak wyjeżdżamy z niej, żeby wam pokazać most, bo on jest bardzo istotny. Natomiast zobaczcie, tak w Stanach wygląda w Macu Elka, jeżeli chodzi o kolę. To w sumie jak u nas największa kola, nie wiem ile to ma, pół litra chyba. Zero, jakby co? Siema. Siemano. Przepraszam, wie pan, którą stronę jest ten most, co przez niego nie może straż pożarna przejechać? Ten zawalony, który stoi? Tak. Tak. Ten zawalony tego nie ma. Proszę się zawrócić, prosto jechać. Czyli jedziemy i zawracamy. Czyli Czemu pan wsiadł do naszego samochodu? 360 stopni trzeba się zawrócić i jechać prosto. A, bo takie sympatyczne mordeczki się wydaliście to sobie. A, pan w ogóle dobrze mówi po polsku jak na Amerykanina. No właśnie myślę, że Amerykanie, tu Polacy, jacyś tak swój do swego. Fajnie. To pan tu był górnikiem? Tak. Łukasz już jest na moście. A to na mojej stopie. Przepraszam. Ty, co to jest? To są jakieś... Figury z metalu. Z betonu. Nie, z plastiku. To plastik jest. No plastik. Ja co to będę robić? Nie wiem. Ale zobaczcie, most jest zamknięty, ponieważ on ma ponad 100 lat, co nie? Tak, on powstał wtedy, kiedy powstawała te osiedle, te górnicze. Ale powiem wam, że stabilny. No może No wygląda tak... samochodu strażackiego nie wytrzyma, ale 3 grubasów tak. No i właśnie to był powód zamknięcia tej wioski, że... Przecież historia jest dziwna, bo tutaj na wprost ten wóz strażacki nie przejedzie, ale tak naokoło tą drogą, co jechaliśmy, już bez problemu. Ale może tam była prywatna droga tej firmy, czy coś się nie chciało udostępnić tego. Ty, a tu znowu już ktoś mieszka. Bo to jest tylko poddzielnica. Poddzielnica. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym miasteczku Burn Hill. I skończymy na moście, przez który nie dało się przejechać. Na szczęście nie ważymy tyle co wóz strażacki, więc możemy... Hej, nie mów hop, No, nie mów no. hop. Po tej wyprawie to nie wiadomo ile będziemy ważyć. Maczek za maczkiem. Tak czy siak, dziękujemy wam za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji i o Patronite. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Ciao.